Witamy wszystkich miłośników podróży na naszym kanale. W tym filmie zobaczycie naszą 9-dniową podróż samochodem przez środkową część Chorwacji, obejmującą trasę od Splitu w Dalmacji na południu kraju do wyspy Rab w zatoce Kvarner, położonej kilkaset kilometrów dalej na północ. Pokażemy Wam, jak przebiega nasza droga, podzielimy się naszymi doświadczeniami i spostrzeżeniami na temat każdego z kilkunastu odwiedzonych punktów, ale i spróbujemy przybliżyć kulturę i historię narodu chorwackiego. Naszym priorytetem podczas przyjazdu w tę część Europy było ujrzeć możliwie jak najszersze spektrum czasowe odwiedzanych miejsc, ale też przy okazji zapoznać się z różnorodnością tematyczną oferowanych atrakcji. Dlatego miejsca przedstawione Wam w tym filmie mają pochodzenie naturalne, jak parki narodowe, plaże lub jaskinie, ale też antropogeniczne, utworzone ręką człowieka. Najstarszym zobaczonym miejscem było miasto Nin, sięgające czasów Ilirów z IX wieku przed naszą erą. Odwiedziliśmy miasta powstałe kilka stuleci później, jeszcze przed narodzeniem Chrystusa, jak Trogir, Zadar i Split, związane przede wszystkim z rzymskim panowaniem. Mamy na trasie miasto Rab, na wyspie o tej samej nazwie, powstałe tuż po narodzeniu Chrystusa w I wieku naszej ery, ale również Szybernik o genezie czysto chorwackiej i wywodzącego się z I stulecia nowego tysiąclecia. W filmie nie zabraknie czasów weneckich, jak XVI i XVII wiek, kiedy nad Adriatykiem kraj ten założył twierdzę świętego Mikołaja i obecny na wyspie Wir zamek na Kozjaku, ale i pamiątek późniejszych stuleci. Popatrzmy na trasę. Po wylądowaniu w Splicie był kolejno Trogir, Szybernik, twierdza świętego Mikołaja, Park Narodowy Paklenica, wyspa Rab, Crvackie Pećine, kanion z mostem Kudin, następnie Zadar, wyspa Wir, Nin, Park Narodowy Krka, a także Split i Supetar na wyspie Braći. Łącznie przejechaliśmy około 700 km, przecinając granicę 5 żupani, plus 2 kursy autobusem i 4 promem. Chorwacja obejmuje tereny, gdzie wpierw osiedlili się Ilirowie. Po nich nastał czas panowania rzymskiego. Od czasu koronacji Tomisława w 925 roku na króla Chorwacji ziemie te były niezależne. Co ciekawe, wtedy ziemie Chorwacji obejmowały też Bośnię i Hercegowinę. Kraj ten od 1089 roku do 1991 roku był zależnym państwem, czy to od Austrii, Węgier, Turcji i Włoch. Na przykład przez około 400 lat był pod władaniem weneckim, a po upadku Republiki Weneckiej terenami zarządzali Habsburgowie. Długo panujący tu Habsburgowie wpłynęli na ogłady i rezerwę społeczności, a Wenecjanie na spryt i zuchwałość. Cierpiano tu podczas II wojny światowej, a pragnienie uzyskania niepodległości z rąk serbskich w latach 90. też nie było lekkim doświadczeniem. Chorwaci zaciekle walczyli o zachowanie odrębności kulturalnej, z której są tak dumni. Kraj ten widać, że nie ma ochoty na współpracę nakierowaną na kraje bałtyckie, a raczej zacieśnienie sojuszy z Zachodem, czego doskonałym dowodem stało się dołączenie jej do szeregów Unii Europejskiej. Kraj ten ma kształt bumerangu. Jedno ramię rozciąga się w kierunku wschodnim, wzdłuż zielonych równin Panonii, przy granicy z Węgrami, drugie od południa biegnie wzdłuż gór równolegle do Morza Adriatyckiego. Podział polityczny obejmuje 20 żupani. Religijnie to Kościół katolicki jest nadal silną częścią społeczeństwa, będąc przez wieki strażnikiem tożsamości narodowej. Walutą do końca roku 2022 była kuna, dzieląca się na lipy, a od 1 stycznia 2023 roku mamy tu już euro. Na pierwszym przystanku miasteczku Trogir, zapisanym na listę UNESCO i położonym kilkanaście kilometrów na zachód od lotniska w Splicie, jest okazja, aby zachwycić się festiwalem uroczych kamiennych budynków i uliczek. Stare miasto zlokalizowane jest na wyspie, a całość otoczona jest zewsząd wodami i górzystymi krajobrazami. Od momentu przekroczenia mostu od północy, tuż obok gwarnego targu z lokalnymi przysmakami, wkraczamy w inny świat chorwackiego życia. Wąskie uliczki, ich liczne skrzyżowania oraz placyki tworzą labirynt, w którym z przyjemnością gubiliśmy się chociaż na chwilę. Miastu przypięto nawet przydomki.
jak Mała Wenecja, Miasto Szczęśliwych Momentów czy Kamienne Piękno. Na wyspie góruje smukła wieża katedry rzymskokatolickiej Świętego Wawrzyńca, zaskakująco delikatnym, a zarazem szczegółowo udekorowana zewnętrzną fasadą, jaka przy słonecznej pogodzie zdaje się odbijać promienie w naszym kierunku. Jeśli przytłoczy nas Stare Miasto, to Krogirska Riva, szeroki i pełen restauracji deptak na południu wyspy, będzie idealny na oddech, a przy okazji możemy wybrać się do zamku. Między Splitem i Zadarem, tuż przy ujściu rzeki Krka, leży miasto o około tysiącletniej historii, Szybernik. Korzenie miasta są czysto chorwackie, bez jakiegokolwiek związku z antyczną przeszłością, jak na przykład miało to miejsce w Splicie. Interesującym dla spaceru jest obszar rozciągający się od twierdzy Archanioła Michała na północnym zachodzie do kościoła Świętego Franciszka na południowym wschodzie. W centrum, tuż przy morzu, każdy spacerujący tu turysta wpadnie na plac Republiki Chorwacji. Centrum i godne zwieńczenie otaczającego je Starego Miasta. Schodząc schodami w dół morza, w pewnym momencie musimy się przygotować na prawdziwe, pozytywne doznanie, gdy nasz kadr wypełniony jest budynkiem katedry Świętego Jakuba, dominującej na placu i dopełnionym jasną kostką brukową i barwnymi ozdobami przepasanymi kilka metrów nad ziemią. Naprzeciwko katedry z ziemi wyrasta 9 półokrągłych arkad, będących częścią najwybitniejszej świeckiej konstrukcji miasta XVI wieku – ratuszu. Od strony morza stoi jeszcze pałac biskupi i książęcy. Na wschodnim skraju Starego Miasta, między morzem a parkiem Roberta Wisania, jest też kościół Świętego Franciszka, wywodzący się z XIV wieku. Twierdzę Świętego Mikołaja, również wpisano na listę światowego dziedzictwa, wybudowano na małej wysepce, w miejscu, gdzie kanał morski łączy się z otwartymi wodami. Jej główną funkcją była obrona miasta Szybernik, jaki znajduje się kilka kilometrów dalej w głębi ów kanału. Fort ten ma interesujący trójkątny kształt, jaki niczym kamienny dziób w statku wbija się w wody. Mury są surowe, masywne i wysokie. Ale nie tylko sama konstrukcja jest tu warta zobaczenia. Spacer do niej odbywa się najpierw wygiętą łukowo-drewnianą ścieżką tuż nad wodą, potem ścieżka przedziera się przez uroczą wysepkę, a dalej między nią a twierdzą spacer suchą stopą zagwarantowały nam liczne głazy rozrzucone w wodzie. Na wschodnim krańcu masywu górskiego Velebit, rozciągającego się wzdłuż wybrzeża kanału Velebickiego, znajduje się kilka dzikich wąwozów powstałych podczas rozpuszczania skał i wcinających się głęboko w góry. Obszar ten doceniono w 1949 roku, tworząc Park Narodowy Paklenica. W parku tym mamy dwa główne wąwozy, Mała i Duża Paklenica. Dla nas to właśnie ten drugi z nich stał się niezwykłym miejscem, aby spędzić popołudnie. Spacerując trasą od parkingu na dole do tarasu widokowego przy jaskini Manita Pecina, przechodziliśmy obok tych niewielkich kilometrowych do tych przesadnie wysokich, potężnych, pionowych ścian skalnych, wydających się jedynie miejscem, gdzie wiatr odbija się od czasu do czasu. Jednak wielu odważnych śmiałków wybrało się na wspinaczkę, tą krótszą lub dłuższą, znacznie trudniejszą. Przy ścieżce skały pięknie formuje woda rzeki spływającej w kierunku południowym, a przy okazji przyjemnie szumiąc daje poczucie bliskości natury. Najlepsze widoki zapewniła nam wspinaczka, jaką wędrowaliśmy około 45 minut w kierunku do jaskini, odbijając od głównej ścieżki prowadzącej do schroniska na północ. Ostatni zakręt przed wejściem na punkt widokowy koło jaskini. Niestety jaskinia zamknięta, ale sam park, kanion, świetna sprawa. Każdy metr wyżej, każdy zakręt odkrywał przed naszymi oczami coraz to lepsze krajobrazy. Wyspa Rab położona jest pomiędzy innymi znanymi wyspami Morza Adriatyckiego, Krk na północy i Pag na południu. Zbudowana głównie ze skał wapiennych, pokryta jest roślinnością, ale i też występują tu odsłonięte połacie skalne o surowym krajobrazie. Oprócz miasta wież, Rabu, zobaczymy tu bogate dziedzictwo geologiczne i liczne plaże.
Transport na wyspę promem był niesamowitym przeżyciem. Z jednej strony możemy obserwować, jak majestatycznie wznoszą się wysoko góry Velebit, a z drugiej z oceanu wynurzające się wapienie rabskie, zapraszające nas na kolejne spacery. Z dwóch miejscowości położonych po obu stronach wyspy, rywalizujących o turystów, według nas zdecydowanie wygrywa Rab. Leopard na północnym zachodzie, oferujący przede wszystkim plaże, nie jest tak pięknym miastem. Inaczej sprawa się ma, jeśli pomyślimy o geoparku i ścieżkach geologicznych oplatających tę część wyspy. Naprawdę jest to bogaty zasób stanowisk skalnych, a w nim miliony lat historii, czy to tej czysto tektonicznej lub sedymentacyjnej. Rab jako miasto położone jest na wąskim półwyspie otoczonym czystą wodą, a na lądzie jest szereg uliczek, domostw i ważnych pod względem architektonicznych pamiątek. Od północy do południa wysokość nad poziomem morza wznosi się delikatnie do góry, dając nam w efekcie liczne schody. Ikoniczne są strzeliste wieże kościelne, a ich panoramę świetnie zobaczymy z najbardziej na zachód wysuniętego punktu zabudowy, wchodząc na mury miejskie. Dojazd do jaskiń Cerowaczkę Pecinnie wiódł wysokimi partiami masywu Velebit. Przecięliśmy go kilkadziesiąt kilometrów na wschód od Rabu. Widoków podczas wspinaczki na wyspy od południa, otoczone masami wody Morza Adriatyckiego, nie da się zapomnieć. A kolejne kilometry na północ, w zamian za znikający krajobraz, przyniosły nam jesienną aurę wzniesień i dolin, wzdłuż których spokojnie wiła się nasza droga. Architektura widocznie przyjęła inny kształt. Nasz cel znajdował się na południowo-wschodnim obrzeżeniu gór Velebit, gdzie na północnych podnóżach góry Crnopać, w głębi skał, procesy rozpuszczania krasowego wyżłobiły jaskinie. Obecnie jaskinie te tworzą niemal horyzontalne kanały i komory nieaktywne hydrogeologicznie, co znaczy, że położone są w strefie wadycznej bez stałego zwierciadła wody. Licząc od 1913 roku odkryto 3 jaskinie, dolną, średnią i górną, a dla celów turystycznych udostępniono dolną i górną. Odwiedzona przez nas jaskinia górna o długości 1200 metrów dla turystów oferuje ponad 600 metrów spaceru z przewodnikiem. W środku odnaleziono szczątki niedźwiedzia jaskiniowego, a wnętrze zrobiło na nas spore wrażenie. Mamy tu rozległe korytarze łączące kilka większych komnat. Skała pokryta jest bogatą szatą naciekową, a przy pomocy statywu jest szansa na ostre i jasne zdjęcie pamiątkowe. W kierunku południowym od zobaczonej jaskini na głębokość ponad 100 metrów wcina się rzeka Krupa, tworząc majestatyczną dolinę o raczej stromych i porośniętych roślinnością zboczach. W dnie ukrywa się łukowaty kamienny most wybudowany w XVIII i XIX wieku. Dla nas nie było możliwości, abyśmy zeszli całkowicie na dno doliny. Słońce właśnie zachodziło za horyzont, co oznaczało, że czas wracać do hotelu. Miasteczko Ninni opodal Zadaru jest malutką wyspą położoną w lagunie, posiadającą ogromne znaczenie dla państwowości Chorwatów. Miasteczko może pochwalić się 3000 lat historii, ruinami świątyni rzymskiej, chyba największej po tej stronie Adriatyku, najmniejszą katedrą świata, będącą niegdyś świątynią pałacową oraz innymi pamiątkami związanymi z pierwszymi władcami Chorwacji. Do miasta prowadzą 2 mosty i 2 bramy, dolna i górna. W środku jest plac, tam m.in. muzeum i najwyższa w mieście konstrukcja w formie dzwonnicy, możliwe, że z XIII wieku. Kawałek dalej na północ jest wspomniana świątynia rzymska, a raczej jej ruiny. Kolumny w czasach budowy sięgały 17 metrów, o czym świadczy jedna sztucznie postawiona z betonu. Na wschód od centrum najstarsza budowla zachowana w niezmienionej postaci, właśnie ta mała katedra, Kościół Świętego Krzyża. W planie ma wymiary około 8 na 8 metrów i wysokość również około 8 metrów. Zakończyliśmy spacer po Ninie po północnej stronie, nasycając się morską wodą i ciszą przerywaną mimowolnym uderzaniem łódek o przystań. Na wyspę Wir, jedną z wielu wchodzących w skład archipelagu zadarskiego, wjechaliśmy łukowatym mostem wybudowanym w 1976 roku. Naszym celem były plaża oraz ruiny Zamku Weneckiego.
Z XI wieku pochodzą zapiski o wyspie w dokumencie króla Piotra Kresimira IV, świadczące o przynależności chorwackiej Wiru. Wenecjanie stali się panami tej ziemi nieco później i z obawy przed Turkami w XVII wieku postawili twierdzę na Kozjaku. Na budowli już mocno zniszczonej dostrzeżemy herby rodzinne oraz lwa, symbol Wenecji. Odwiedzoną przez nas plażę odnaleźliśmy po drugiej stronie wyspy, tuż przy jednej z asfaltowych dróg. Morze utworzyło tu kilkumetrowej wysokości czerwone klify i dosyć szeroką, aby rozłożyć koc, kamienistą plażę. Skały, które będą nas tu otaczać, przybierają piękny czerwony charakter. Drugie co do wielkości miasto Dalmacji, Zadar, jest równie bogate w historię jak Split, ale niestety nie możemy ujrzeć tego w takim samym stopniu spacerując po mieście. Miasto to doznało wielu zniszczeń, czy to z rąk aliantów w II wojnie światowej, albo podczas oblężenia przez wojska serbskie w 1991 roku. Mimo to, wchodząc do zabytkowej części miasta położonej na półwyspie, zapamiętaliśmy gwarski ruch na ulicach, bizantyjski kościół świętego Donata, a przede wszystkim organy na nabrzeżu, grające na skutek ruchu fal. Drugi wodny park narodowy w Chorwacji, Krka, to malownicze połączenie wodospadów na rzece o tym samym imieniu, zielonej roślinności i architektury. Park utworzony w 1985 roku i powierzchni 109 km² oferuje piękne atrakcje. Kupując bilety w miejscowości Skradin, dostaliśmy przepustkę, aby zobaczyć najpiękniejsze wodospady, jak Skradiński Bóg, Roski Slap, położony na wyspie klasztor Franciszkanów oraz klasztor prawosławny świętego Archanioła, zwany Krka. Skradiński Bóg zachwala prawdopodobnie każdy, kto zetknie się z tym cudem natury. I nie sposób mieć innych niż te pozytywne wspomnień. Spacerując drewnianymi ścieżkami w otoczeniu krystalicznie czystej wody, wypełnionych rybami, a na dodatek wysłuchując się w odgłosy ptaków i szum wodospadów, wrócimy do hotelu z mnóstwem zdjęć. Jest to ostatni próg na Krce. Uchodzi za najokazalszy wodospad trawertynowy na świecie. Ma łączną wysokość 46 metrów, składa się z 17 stopni na długości około 800 metrów. Poniżej wodospadów jest elektrownia wodna Jaruga, zbudowana w 1895 roku, jako druga na świecie po tej w Niagarze, wedle pomysłu Nikola Tesli. Klasztor Franciszkanów pod wezwaniem Matki Bożej Miłosiernej na jeziorze Wisować położony jest kilka kilometrów dalej na północ od Skradyńskiego Buku. Założony w XV wieku, jest odizolowanym od świata punktem na mapie, pozostając oazą ciszy, spokoju i modlitwy. Roski Slap to niewielkie, ale malownicze kaskady obok jaskini Ozidana Pecina oraz wodospad o wysokości 22 metrów. Mamy tu ścieżki po obu stronach licznych kaskad połączonych drewnianym mostem, z którego rozpościera się bajkowy widok na rzekę. A od wschodu na górę prowadzi mnóstwo schodów do jaskini. Jej wnętrze nie jest czymś wyjątkowym. To długi na około kilkadziesiąt metrów korytarz bez szczególnej siaty naciekowej. Wspinaczkę wynagradzają ładne widoki na dolinę rzeki Krka. Klasztor świętego Archanioła, wspominany już w 1402 roku, zbudowano na miejscu o bogatej historii. Początkowo obiekt katolicki Franciszkanów, a następnie ofiarowany wierze prawosławnej. Piękny kompleks klasztorny z uroczą cerkwią wbudowaną w mury oraz podziemne groby z ciałami dawnych chrześcijan jest nie lada atrakcją, a przede wszystkim ważnym świadectwem prawosławia w Dalmacji. Wizyta dla nas w tym miejscu była idealnym zakończeniem podróży po Parku Narodowym. I gdy już byliśmy przesyceni widokami wody i zieleni, to doświadczenie architektury sakralnej w sam raz wpasowało się w nasz cały dzień. Płyniemy statkiem na Wyspę Braci, największej pod względem powierzchni w Dalmacji, rozciągającej się na długości 40 km wzdłuż wybrzeża. Są tu pokłady biało-żółtego wapienia, surowca wykorzystywanego w powszechnym tu kamieniarstwie. Materiał ten użyto do budowy pałacu Dioklecjana w Splicie, Białego Domu w Waszyngtonie
oraz dachu kościoła świętego Jakuba w Szyberniku. Miasto, gdzie przepływa statek ze Splitu, Supetar, wspominane jest na kartach historii już w 1424 roku. Nabrzeże to jedyna część miasta z zabytkowymi budowlami. Wśród nich uwidacznia się z daleka dzwonnica kościoła Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny. Przedtem w tym miejscu stał starochrześcijański kościół świętego Piotra z VI wieku. Na koniec zostawiliśmy najpiękniejsze miasto na naszej trasie – Split, mogący się pochwalić starym miastem ulokowanym na terenie dawnego pałacu Dioklecjana. Jest to niepowtarzalna okazja, aby poprzechadzać się po dawnych korytarzach antycznego pałacu wybudowanego w III-IV wieku naszej ery. Pałac początkowo był przeznaczony dla samego cesarza i jego rodziny, ale od VI wieku, gdy mieszkańcy schronili się w jego murach w czasie najazdów Słowian i Awarów, rezydencja cesarska rozpoczęła przemianę w miasto. Teren pałacu jest prostokątem o wymiarach 210 na 190 metrów, doskonale widocznym podczas spaceru. Do wnętrza prowadzą 4 bramy z 4 stron świata. Najbardziej wyróżniającą się jest brama złota od północy, ale warto wejść każdą z nich, zwłaszcza bramą brązową, przy której są podziemia z licznymi sklepami z pamiątkami. Po wyjściu z piwnic wychodzimy do serca pałacu, perystylu, wewnętrznego ogrodu starożytnych świątyń. Stojąc tam, w otoczeniu kolumnady i murów, poczuliśmy klimat starożytnego świata. Po wschodniej stronie perystylu, za kolumnami, jest katedra potocznie zwana katedrą świętego Dujama. W tym samym miejscu było niegdyś mauzoleum samego Dioklecjana. Przechadzając się wąskimi uliczkami, nie mogliśmy wyjść z podziwu, jak budynki mieszkalne wchłonęły starsze konstrukcje stanowiące obecnie zakwaterowanie dla tzw. szarych obywateli. W mieście warto też przejść się obok Chorwackiego Teatru Narodowego, po Plaza de la Republique, promenadzie wzdłuż wybrzeża czy placem Wocni Tyrk. Był to ostatni punkt podczas wizyty w Chorwacji. Przyjechaliśmy tu nie spodziewając się aż tylu dobrych wrażeń. Na szczęście zostaliśmy pozytywnie zaskoczeni.